FarmGear to program stworzony przez członków Ostoji Natury, czyli rolniczej spółdzielni produkcyjnej rozwijającej referencyjne gospodarstwo jutra. Jako Ostoja wierzymy, że tylko wydajne, zrównoważone i ekologiczne rolnictwo wytwarzające wysokiej jakości zdrowy produkt przy zastosowaniu metod dobrych dla naszej planety może być odpowiedzią na wyzwania naszych czasów. Postanowiliśmy rozpocząć produkcję, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie. Dziś zespół FarmGear tworzą główni specjaliści w naszej spółdzielni. Staszek, ekorolnik. Z rolnictwem związany jest od dziecka, a przez ostatnie 10 lat stworzył rodzinne gospodarstwo ekologiczne BioAppetit. W Ostoi odpowiada za całość upraw prowadzonych na naszych polach. Antek, członek Ostoi, aktor i początkujący gospodarz. Wyrusza w podróż po świecie rolnictwa, upraw i hodowli. Chce zostać rolnikiem i wierzy, że ekologia może pomóc zmienić świat na lepsze. Tomek, reżyser, członek Ostoi, który współtworzy program FarmGear, aktor, filmowiec ze znajomością maszyn, wychowanek wsi oraz majsterkowicz. Maciej, mecenas, jeden z 8 członków założycieli, czuwa nad aspektami prawnymi, legalnością wszystkich działań i technologii wdrażanych w Ostoi. Bogusław, samowystarczalny, założyciel Polskiego Klubu Wolnych Energetycznie, od lat wdraża rozwiązania związane z zieloną energią. Nad strategią i nowymi technologiami wdrażanymi w Ostoi Natury czuwa jeden z jej twórców. Piotr, prezes, autor strategii Ostoja Wioska 3.0, wyróżnionej przez Polską Akademię Nauk wraz z Ministerstwem Rolnictwa i partnerami w ramach europejskiego konkursu Moja Smart Wieś. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć firmy oraz ludzi gotowych przyłączyć się do naszej zielonej rewolucji. Cześć, nazywam się Antoni Pawlicki i witam Was w nietypowym odcinku FarmGear. A dlaczego nietypowym? O tym zaraz powiem, ale na początku chciałem przeprosić wszystkich tych, którzy czekają na drugi odcinek z serii innowacji upraw pod osłonami. Wiem, to powinno teraz być, ale będzie później, po tym odcinku. Niestety epidemia nam trochę pokrzyżowała plany. A czemu ten odcinek będzie nietypowy? Ano temu, że nie zajmiemy się technologiami sensu stricto, ale ideą, która tych technologii potrzebuje. Właściwie to tak sobie myślę, że ten odcinek może powinien rozpocząć cały nasz cykl. A jaka to jest idea? To jest idea Smart Village, czyli smart wieś, tak? Czy może raczej inteligentna wieś, czyli sprytna wieś. Nie wiem. Właściwie nie wiem, jak się to tłumaczy. Nikt dobrze nie wie, jak to wytłumaczyć. Nikt też do końca nie wie, co się za tym hasłem kryje. W 2019 roku Polska Akademia Nauk, żeby wyciągnąć esencję z tego kierunku, który Komisja Europejska wytyczyła dla obszarów wiejskich, zorganizowała taki konkurs pod tytułem Moja Smart Wieś. W tym konkursie zostało wyróżnionych i nagrodzonych 10 projektów. Link do tych projektów znajdziecie pod tym filmem, w tym Ostoja Natury. Dobra, żeby nie przedłużać, w tym odcinku spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy smart wieś, jak być smart, od czego zacząć, no i po co. Jedziemy. Najpierw do Olsztynka, potem do Ostoi Natury, a potem na spotkanie z ekspertami z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Szanowni Państwo, Aldo Vargas, ekspert w unijnym programie Smart Rural 21. Czym jest Smart Village? Czym jest Smart Wieś? Smart Village, albo jak to zostało przetłumaczone na polskie, inteligentna wieś, raczej nie ma definicji, nie istnieje definicja. I bardzo dobrze, że takiej definicji nie ma, dlatego że daje to nam sporą przestrzeń do tego, żeby dowiedzieć się w działaniu, czym rzeczywiście jest Smart Wieś. Na pewno to, czego szukamy, to jest innowacyjności albo nowego podejścia do tego, czym jest wieś, czym jest funkcjonowanie na wsi, życie na wsi, produkcja na wsi i to na bardzo wielu płaszczyznach, czy to na płaszczyźnie społecznej, czy na płaszczyźnie technologicznej, cyfryzacji, informatyzacji wsi. Zauważam taki ciekawy, powiedzmy, taką ciekawą zależność rozwojową. Rewolucja agrarna w ogóle zaczęła się parę tysięcy lat temu i proces jej rozwoju trwał bardzo długo,
do momentu, kiedy uzyskała pewną, powiedzmy, kulminację w postaci powstania miast. Bo w czasach, kiedy byliśmy myśliwymi, nie było miast jako takich, albo w większości przypadków. Miasta de facto są efektem rozwoju wsi. Tak można to rozumieć. Można tak to skrócić, tak. Kiedy teraz osiągnęliśmy apogeum tego, czym jest miasto, teraz zaczyna się dalsza ewolucja. To nie nazywałbym tego powrotem. Tylko dalszą ewolucją. Tak, to nie jest sytuacja powrotu do tego, co było kiedyś, tylko pójścia do tego, co jest do przodu w przyszłość. Tak widzę tego rodzaju sytuacje jak Ostoje Natury i tego szukamy w projekcie Smart Village 21. Czy Ostoja Natury jest smart? Zapytałem o to wizjonera i zarazem prezesa Ostoi Natury, Piotrka Ostaszewskiego. To co, opowiesz o tym, jakie są filary działalności Ostoi? Tak, na początku tworząc Ostoję myślałem i potem jakby zostałem wsparty w tym myśleniu przez kolejnych członków i tworzyliśmy razem ekosystem, czyli nie tworzyliśmy jednej działalności, tylko tworzyliśmy system działalności, które wpływają na siebie, uzupełniają się i są ze sobą powiązane. No bo przykład, jeżeli chcemy uprawiać w sposób ekologiczny, chcemy włączyć w to innowacje. Jeżeli włączymy w to innowacje, to chcemy też zasilać się zieloną energią. Jeżeli chcemy się zasilać zieloną energią, mamy innowacje, uprawiamy ekologicznie, to fajnie było to sprzedać bezpośrednio klientowi, dotrzeć z nim z przekazem, że uprawiamy to innowacyjnie, zielono i w sposób odpowiedzialny, a na końcu zastanawiamy się nad tym, jak zdrowo zaaplikować tą naszą żywność do swojej diety. Podaj przykład jakichś innowacyjnych rozwiązań w tej farmie. Patrzysz na nie w tym momencie, czyli rabaty. Czyli nasze rabaty powiązane z systemem OI, z systemem nawadniania, odbierania wody deszczowej, systemem precyzyjnego podlewania, czy nasza folia, tunel foliowy razem z systemem walczaka, wymiany ciepła. No tych rzeczy i rozwiązań jest bardzo wiele, bo właśnie jak w przyrodzie ich często nie widać, albo nawet patrząc na nie nie zdaję sobie sprawy, tak jak patrzysz na te rabaty. No, ludzie myślą niektórzy, że my wyłożyliśmy tą drewnianą ścinkę, żeby to ładnie wyglądało. Nie o to zupełnie chodzi. No, to jest też jedno z takich właśnie rozwiązań, które uzupełniają cały ekosystem. Tak? W tym przypadku ograniczamy rozmnażanie chwastów, powodujemy, że ślimaki nie za bardzo lubią się tamtędy poruszać. No jest jakby wiele plusów tego, a przy okazji nie zakwasiamy ziemi, bo jest to drzewo liściaste. Więc tak jak w przyrodzie, tak jak w kompostowaniu, tak jak w tworzeniu warstwy organicznej, tak i tutaj jest po prostu bardzo dużo miejsca na małe, drobne, bardzo często niewidoczne innowacje, czy nawet to nie są często innowacje, to z angielska można powiedzieć takie tweaki, takie ulepszenia, które bardzo zmieniają w ogóle cały system. Też częścią tej naszej innowacji jest to, że mamy być producentem dla siebie własnej energii. Tak. Jeszcze w pełni w tym momencie nie pokrywamy swoich potrzeb, no ale lada moment będzie chłodnia z dachem solarnym, będzie wiatrak, będą dodatkowe instalacje w przyszłości biogazownia. Wyzwaniem w farmie zielonej energii i w ogóle wyzwaniem w zielonych technologiach tych energetycznych, jakimi są solary czy wiatraki, jest przechowywanie nadmiarów energii, czyli baterie. Baterie są normalnie bardzo drogie, tak? A są znowu sposoby naszych dziadów, przepompownia szczytowa, która pozwala ten nadmiar, kiedy on jest w ciągu dnia, spożytkować, przepompować wodę do wyższego zbiornika, a w nocy na przykład, jeżeli potrzebujemy jej użyć, to spuszczamy ją z powrotem na dół i ona zasilana wprawia w ruch turbinkę. To na maksa smart. No, po prostu trzeba przejść się po swoim terenie, zobaczyć, jakie mamy dostępne możliwości w naturze. U nas jest różnica poziomu na górce, w dwóch miejscach, gdzie chcemy zrobić stawy zalewowe, kilkanaście metrów, więc zamierzamy z tego skorzystać. A poza tym jeszcze chcemy się dzielić tą wiedzą naszą z innymi, żeby zapraszać innych rolników do współpracy. Tak, to już jest dalsza część. Tego wtedy na początku, jak żeśmy siedzieli, to jeszcze to nie było tak rozbudowane. To powstało później jako ten program Ostoja Wioska 3.0, który zresztą dzięki Tobie i Twoim namowom złożyliśmy do konkursu Moja Smart Wieś, gdzie dostaliśmy wyróżnienie i myślę, że od tego momentu on się tak trochę zacementował. W 2019 roku odbył się konkurs organizowany przez
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Panie. Dobrze teraz powiedziałem? Tak, na pewno. Super. Konkurs pod tytułem Moja Smart Wieś. I pamiętam, ponieważ jako członek Ostoi Natury byliśmy w szczęśliwym gronie wyróżnionych w tym konkursie. Nasz pomysł, nasza spółdzielnia, nasz projekt na spółdzielnię został doceniony przez szacowne grono i byłem świadkiem tego, jak było ogłoszenie nagród i tam padło taka kwestia, po co został zorganizowany ten konkurs. I powiedzieliście Państwo wtedy, już nie pamiętam z czyichś ust to padło, ale powiedzieliście coś takiego, że tak naprawdę to nikt nie wie, czym jest Smart Wieś, to nikt nie wie, czym jest Smart Village. I właśnie po to organizujecie ten konkurs, żeby się tego dowiedzieć. Dowiedzieć również od tych, którzy w praktyce tę wieś tworzą i zmieniają. No i czego się dowiedzieliście? Prostej definicji, tak zwanej definicji takiej ex ante, czyli z założenia, mówiącą, że smart wieś to będzie odtąd dotąd, niestety nie ma. I to jest największa szansa właśnie powodzenia tego typu projektów, jakim jest smart wieś, że nie ma jednej definicji. Choć jest to o tyle trudne, co jest z kolei zagrożeniem dla takiego pomysłu, że trudno zoperacjonalizować ten pomysł, czyli jakby przełożyć na to, że możemy powiedzieć, że o właśnie ta inicjatywa jest smart, a ta inicjatywa smart nie jest. Czy wytyczyć jakiś konkretny kierunek ciężko jest, no bo jeśli nic nie wiemy na ten temat, no to... Coś tam wiemy, aż tak źle nie jest, ale rzeczywiście z samą definicją jest poważny problem. W lutym bodajże 2019 roku w Parlamencie Europejskim była taka konferencja właśnie poświęcona definicji, czyli próba uchwycenia tego rzeczywiście, jak to się w Europie rozwija, no i takiej jednoznacznej definicji tam nie wypracowano. Ale wydaje mi się, że z tą koncepcją jest tak, że nawet jeśli jej precyzyjnie nie zdefiniujemy, to wiele osób już czuje, o co chodzi. Według mnie u nas mamy ten problem, że tłumaczenie na język polski jest ciągle nieszczęsne. Bo tak jak tłumaczone jest to w oficjalnych dokumentach unijnych inteligentne wsie, ja mówię, że wsie nie są inteligentne, inteligentni mogą być ludzie. Jeśli przetłumaczymy prosto z angielskiego smart jako sprytny, to w języku polskim pojawia się nam znowu problem, no sprytny to taki trochę cwany. Pejoratywne pojęcie. Tak, pejoratywne, więc to, o czym mówisz, to bardzo dobrze pasuje do sformułowania, jakiego użył Piotr Ostaszewski, prezes Ostoi Natury, na tej uroczystości, o którą wspomniałeś, wyróżnienia laureatów. A mianowicie Piotr powiedział coś takiego, że bycie smart oznacza bycie otwartym na to, żeby podłączali się inni i podłączanie się samemu. Czyli to, co Sławek powiedział, że patrzymy na region, ale jak gdyby, że ta wieś nie jest w izolacji. Ona musi umieć korzystać ze swojego otoczenia, a jednocześnie być otwarta na innych. Idealnie, myślę, wyszło, jeśli chodzi o definicję Smart Village, że bardzo dużo osób nie wiedziało, czy może zgłosić daną inicjatywę, czy ona się mieści w ogóle w tym pojęciu. My początkowo, myśląc o konkursie, chcieliśmy, żeby była to taka baza wiedzy dla pozostałych wsi, dla regionów. Inspiracja. Ale od razu zakładaliśmy, że to nie może być naśladownictwo, ale takie twórcze, powiedzmy, naśladownictwo i przetwarzanie tych idei pod konkretną gminę, pod konkretną wieś, sołectwo i tak dalej. A z burmistrzem jednym rozmawiałem i on powiedział: hola, hola, ale my nie mamy jednej smart wsi, mamy 23 smart wsie, czyli wszystkie sołectwa według są smart. To jest świetny przykład, bo właśnie gdyby istotą podejścia do rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju wsi jest zauważenie tego, że każda ta wieś jest inna. W roku 2017 w ramach inicjatywy Przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom w Piasecznej Górce założony został na działce publicznej ogród deszczowy. Ta smart wieś może być na przykład fajnym miejscem, tak jak w jakiejś gminie, która też brała udział i też była tam jednym z laureatów. Zbiornik retencyjny został zaimplementowany też jako miejsce spotkań, miejsce centrum życia wioski. Tam ileś systemów wokół tego zbiornika, który
tak naprawdę miał cel retencji wody, ale okazało się, że on się stał teraz miejscem edukacji, miejscem rozrywki, miejscem kultury i cała wieś korzysta z tego miejsca na wiele sposobów, mimo że to jest nudny zbiornik do retencji wody. Powiedz, czy zmierzasz do tego, że zacząć można od małych rzeczy? Nie trzeba od razu zmieniać całego świata, całej wioski czy całego miasta. Właśnie można zacząć od małej apki, czy od małego rozwiązania, małego uproszczenia i potem dokładać następne, no i aż stworzy się system. Tą cechą wsi, która jest taką, można powiedzieć, definiującą wieś, no to jest rozproszenie, jest dekoncentracja, jest rozproszenie ludzi, działalności gospodarczej, pokonywanie dużych obszarów do tego, aby dokonać jakiejś wymiany. W mieście jest to wszystko skoncentrowane. I teraz mając do czynienia z tymi różnymi obszarami ze względu na te cechy, zupełnie inaczej ten smart będzie rozumiany, bo przecież oprócz Smart Village mamy jeszcze Smart City i to jakby to nie są tożsame pojęcia. Tu nam ten smart ma pomóc właśnie w zbliżeniu, tak, przy tym rozproszeniu, tu to mówię na wsi, a on ma przeciwdziałać temu dystansowi, pokonywaniu tej odległości, a z kolei w obszarach zurbanizowanych smart polega na jakby poprawianiu tej jakości życia poprzez pokonywanie tego dużego zagęszczenia ludności, tak? Z kolei też wykonywanie pewnych czynności jest po prostu szybsze, prostsze, jeżeli ten smart wchodzi. A dla wsi to jest pokonywanie właśnie tego dystansu. W żywności bio musimy pamiętać o tym, że nie tylko chodzi o wyprodukowanie tej żywności, tylko chodzi o to, że tak jak mówi zresztą cała Unia Europejska, żeby ona na tym stole, z tego pola znalazła się jak najszybciej, w jak najmniejszej ilości kroków. Samolotem po prostu z innego kontynentu. Na przykład, albo 3 tirami z przesiadkami w 2 portach i tak dalej. To jest to w zupełności zbędne. Nasze założenie jest takie, że chcielibyśmy dostarczać ją w zasięgu baterii elektrycznej samochodu dostawczego. Dlatego właśnie znajdujemy się 180 km od Warszawy i 150 km od Gdańska, żebyśmy byli w stanie to założenie zrealizować. To, w czym bardzo pomógł COVID, a mianowicie cały szereg usług, które mogą być świadczone online. Tutaj i medycyna zrobiła olbrzymi, wymuszony postęp. Edukacja, tam jest dużo jeszcze do nadrobienia, ale kultura. Ale też sprzedaż, bo co ważne, pojawiły się szereg platform internetowych, gdzie sprzedaż internetowa produktów rolniczych, ogrodniczych i tak dalej nabrała na znaczeniu. Myślę, że każdy z nas miał szansę kupić w ostatnim czasie, w ostatnim pół roku bezpośrednio produkty od producenta, który w przypadku chociażby u mnie na osiedlu pod drzwi przynosił siatki, torby z owocami i warzywami. No właśnie, wymuszona. Potrzeba wymusza i musi być popyt też na to, musi być pomysł, tak? Dokładnie. Pojawił się COVID i my, myślę ogólnie, musieliśmy z tego skorzystać. Część producentów, chociażby producentów rolnych, z tego skorzystała. Jednak jak pokazują badania, niestety to jest tylko garstka. No właśnie, bo niektórzy skorzystali, a niektórzy może zostali przez to odcięci. Dokładnie. Część osób... Więc chyba to trzeba stymulować też, prawda? W jakimś sensie. Trzeba stymulować i właśnie dlatego potrzebne są publiczne działania, czyli z całą pewnością chociażby właśnie ten szerokopasmowy internet. Internet jest podstawowym i najbardziej uniwersalnym narzędziem w każdym biznesie. Ostoja Natury wykorzystuje go w maksymalnym zakresie, czyli komunikacji, sprzedaży, reklamy i autopromocji oraz edukacji. A opowiedz o farmie komunikacji i jakie tutaj są założenia, o co tu chodzi? No wiesz co, pierwsza rzecz to jest to, żeby zbudować kontakt z klientem, żeby zbudować pełną transparentność naszej produkcji, żeby klient poczuł się, że to, co my robimy naprawdę, że on może być blisko, zobaczyć, jak to jest robione, żeby wiedział, my się nie wstydzimy tego, co robimy, więc ja nie widzę żadnego problemu w tym, żebyśmy mogli to pokazać i żebyśmy mogli przybliżyć
tego naszego odbiorcę, do wyzwań, które tu mamy, do procesów, które tu wdrażamy i żeby pokazać mu, jak ta żywność u nas rośnie i skąd się ona bierze. I można powiedzieć, że co, już mamy kilka programów, tak? Tak, no mamy Farmgear, który prowadzisz, który właśnie jest nawet idący dalej, no bo Farmgear nie dość, że pokazuje technologię, to tylko bardzo często też idzie za kulisy i pokazuje, jak producent doszedł do technologii, skąd one się wzięły. Z drugiej strony mamy Życie Ostoi, które pokazuje różnego rodzaju poradniki, przewodniki, pokazuje jakieś większe eventy z naszego życia. No i mamy naszego vloga, gdzie z kamerą zaglądamy za kulisy i gdzie można zobaczyć, jak ze Staszkiem użeram się z maszynami, albo jak nam coś wychodzi, albo nie wychodzi. Kluczowy jest internet, dlatego że on właśnie skraca ten dystans, pomaga dotrzeć do tych różnych usług, do tej oferty bardzo szybko, ale przecież smart to nie jest tylko technologiczny smart, to nie jest tylko ta inicjatywa związana z IT, to jest również smart społeczny. Na przykład w naszym konkursie takim typowym społecznym przykładem było hospicjum, tak? Dr Paweł Grabowski od 2012 roku prowadzi domowe hospicjum pomagające osobom nieuleczalnie chorym na terenie 5 gmin na Podlasiu. Wraz z zespołem doprowadził do rozpoczęcia budowy hospicjum stacjonarnego. To jest przede wszystkim włączanie ludzi, przede wszystkim ta inkluzja osób, które dotychczas były na marginesie z różnych powodów. Z powodu starości, z powodu niepełnosprawności, z powodu innych deficytów. I te osoby chcemy poprzez tę ideę Smart Village włączyć do społeczeństwa. W mieście jest to prostsze. Działają fundacje, które widzą takie osoby. Na wsi często o tych osobach się zapomina. Oprócz hospicjum, jaki może być jeszcze przykład? Chociażby brązoletka dla osób starszych na wypadek jakichś złych zdarzeń zdrowotnych chociażby. Ta osoba informuje o stanie zdrowia, tak? Czy wzywa pomocy? Tak, czy jakaś aplikacja telefoniczna, czy jakiś przycisk w mieszkaniu, który pozwala tym osobom szybko zareagować, czy wezwać ewentualną pomoc. Mamy przykład bardzo fajnego Piasecznej Górki, w której w budce telefonicznej zrobiono biblioteczkę, gdzie można wymieniać się książkami. Podobna inicjatywa też jeszcze... na zasadzie book crossingu. Tak. Podobna inicjatywa też były ławeczki, które pod spodem mają szuflady i się siada na ławce, zostawia się książkę, albo bierze się, czyta. Też jest taka... A spółdzielnia rolna to też jest smart? Tak, to jest smart. W naszym przypadku powiedziałem nawet szczególnie smart, ponieważ ten okres tak zwanego socjalizmu u nas zniechęcił ludzi do idei spółdzielczości. No właśnie. A tymczasem spółdzielnie się kojarzą z czymś złym, tak, z czymś, tymczasem to jest co zabiera, a nie pomaga. Z tego co wiem, na Zachodzie większość, znaczy w Europie Zachodniej większość rolnictwa jest zrzeszona właśnie w spółdzielniach. Tak, aczkolwiek też trzeba o tym pamiętać, że jeżeli na przykład w takiej Danii jest jedna spółdzielnia mleczarska, to nie jest spółdzielnia, to jest po prostu jedna wielka firma, która działa jak spółka, nie ma istotnej różnicy. Natomiast ta idea spółdzielczości ma sens i jak najbardziej to jest innowacyjne rozwiązanie. Spółdzielnia to jest zdrowy i w miarę sprawiedliwy system produkcji i podziału środków i przychodów, tak? Tak mi wyszło po badaniach, potem patrząc historycznie, czy na ziemię polskie, czy na różne miejsca na zachodzie, spółdzielnie były motorem bardzo dużego rozwoju i postępu. I jest to miejsce współpracy międzyludzkiej. Myślę, że przy produkcji żywności, przy naszym zdrowiu, no ta współpraca jest tym bardziej potrzebna, więc od początku był to model spółdzielni, w którym no, każdy jest jednostką, każdy jest sobą, każdy ma prawo głosu i bez względu na to, ile waży, jakby nie miał, że tak powiem, dużo kapitału czy innych swoich asetów, i tak jest jednym człowiekiem. Ale jak tworzyłeś tę wizję jeszcze na papierze, zanim ją zacząłeś wdrażać do realizacji, to co, wiedziałeś, że nazywałeś to, że to będzie smart? No może nie nazywałem tego smart, ale od początku to było smart, no bo smart, czyli są dwie definicje samego określenia smart, które do mnie przemawiają. Jedna definicja mówi o tym, żeby być po prostu
sprytnym w naszych czasach i wykorzystywać mechanizmy i modele, które już istnieją i na bazie tego budować rozwiązanie, które je uzupełnia, które się wpisuje, no, które jest częścią większej maszyny. A drugie spojrzenie, które ja osobiście dużo bardziej uznaję za smart, czyli smart to jest takie podejście, jak na przykład ma Uber Eats. To jest bardzo dobry przykład, czyli każdy z nas może być kierowcą Uber Eats, musi spełnić określone warunki. Każdy z nas może być klientem Uber Eats, musi mieć telefon, maila, kartę, czyli musi spełnić określone warunki. Czyli ten system jest otwarty z wszystkich stron dla każdego i on ma jakby te określone punkty wejścia. To było zawsze podstawą budowy tego systemu jako całości i możliwości przyłączania się do niego. Tak jak w mieście, to jakby przeniosłem te rozwiązania smart z miasta, w których chodzi o współpracę, integrację ludzką. Powiedziałeś o tym, że spółdzielnia to jest innowacyjna kwestia. No z jednej strony innowacyjna, ale z drugiej strony przecież przed wojną, przed II wojną światową, w II Rzeczypospolitej spółdzielnie były niesamowicie silne i niesamowicie rozwinięte. Więc to jest takie coś, co jest innowacyjne, ale chyba też trochę zapomniane. To znaczy w tych czasach, w czasach komunistycznych zostało to wynaturzone i jakby gdzieś tam zaczęło nam się kojarzyć źle, ale jakbyśmy sięgnęli do tego, co było jeszcze wcześniej, to jakoś one wtedy świetnie działały. Innowacja nam się kojarzy przede wszystkim z nowymi technologiami, ale innowacja na wsi to często jest powrót do tradycji, czyli sięgnięcie do dobrych praktyk, do dobrych tradycji, do tego pewnego naturalnego podejścia do pewnych mechanizmów. Cofnięcie się do tradycji, czerpanie z tradycji, ale w twórczy sposób. Na przykład Ost-Oja, genialne gliniane naczynie do nawadniania roślin, chociaż wynalezione 1000 lat temu, dziś kompletnie zapomniane. A trudno sobie wyobrazić prostszy i skuteczniejszy sposób zapewnienia roślinom bezstresowego dostępu do wody. Ten antyczny wynalazek stosujemy w naszej spółdzielni i promujemy w ramach oszczędnego dysponowania czasem i wodą. Ty od początku zawarłeś to w swojej wizji, żeby sięgać do tego, co mądre, a w jakimś sensie zapomniane, z tego czy innego powodu, tak? I jakby stworzyć tą synergię właśnie tego starego z tym nowym, taką kooperację nowej technologii i starej mądrości. Jak najbardziej tak. To też jest na pewno moim zdaniem nasz przejaw bycia smart. Ja nie wiem, czy on jest powszechny. To jest coś, co wyróżnia Ostoję, tak? To jest dobre spostrzeżenie i uważam, że no, to jest bycie smart, czyli stosowanie dobrych wzorców i łączenie ich razem w systemy, które są jeszcze bardziej wydajne. Co jest ważne, musi być lider lokalny. Ten lider musi na swoje barki wziąć tą inicjatywę, musi ją rozwijać. Bez lidera ciężko... No dobra, ale skąd mają ci liderzy się wziąć i skąd ma się wziąć to sfinansowanie? No, to znaczy, ja jestem teraz na wsi, w takiej i takiej miejscowości, mam jakiś pomysł. Co mam zrobić? Uważam, że on jest smart. Co ja mam zrobić wtedy? Jeden z moich mistrzów, taki Duńczyk Fritz Teichert, który kierował Odense College w Danii, mówił tak: upiecz drożdżówkę i zaproś wieś na ciasto. Pogadaj z ludźmi, bo to nie ma być twoje rozwiązanie. To ma być rozwiązanie, które chce i zaakceptuje cała wieś. Tak. Tutaj jest tak, że no przecież przyjechaliśmy do wioski, tak, w której mieszkają rolnicy. Tak. Jak oni się odnoszą do naszej działalności? Na początku myślę, że byliśmy dla nich kosmitami, którzy tu wylądowali statkiem kosmicznym, nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Zaczęliśmy opowiadać, co chcemy robić, no to popatrzyli trochę na nas jak na jakichś ufolutków. O, dobra, oni tu przyjechali, zobaczymy, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Dokładnie. Tak i zaczęli podglądać nasze ziemniaki, podglądać naszą marchewkę, no i ich zdziwienie było ogromne, jak okazało się, że te nasze metody przynoszą założone efekty. Chwilę później na przykład żony naszych gospodarzy zaczęły dołączać do naszej brygady w Ostoi, zaczęły z nami pracować, więc myślę, że wtedy ta komunikacja była jeszcze większa. Już teraz chcą też być producentami takiej żywności, a nie innej. W tych pomysłach, które do nas przyszły, tam zawsze był ten lider, który ciągnął tą inicjatywę. To jest ten, który piecze drożdżówkę. Dokładnie, co do tej drożdżówki, nasza liderka ze Świętokrzyskiego, gdy została sołtyską, szła do każdego domu, przywitać się, powiedzieć
że ona jest sołtyską, czego im potrzeba. Ale z drożdżówką? Że jak, no nie wiem, może ją częstowali drożdżówkami, ale śmialiśmy się, że trochę jak ksiądz po kolędzie chodziła, ale to dało efekt, bo ludzie ją kojarzyli, mówili dzień dobry. Jak zadzwoniła z prośbą o pomoc, to już głupio było im nawet odmówić, bo ją kojarzyli po prostu. Ale wracając do twojego pytania, skąd wziąć tych liderów? To jest rzeczywiście problem, bo my mamy grupę takich samorodków. Liderzy, których biografia sprawiła, że stali się takimi liderami i potrafią zorganizować wokół siebie innych. Ale oczywiście to nie wystarcza. Potrzebne jest systematyczne kształcenie liderów. My mamy w Polsce takie szkoły liderów, gdzieniegdzie one takich ludzi przygotowują, ale potrzebujemy ich więcej. I tak naprawdę trzeba by wracać do tego, żeby wychwytywać osoby i inwestować w nie, kształcić, żeby działali na wsi. Dlatego spółdzielnia i dlatego właśnie wiedza specjalistów po to, żeby zewrzeć siły razem, bo stwierdziłem, że nikt sam nie jest w stanie tego zrobić. I może dlatego też nie ma tylu takich projektów wszędzie, bo ludzie nie umieją ze sobą rozmawiać, współpracować, mimo że nie mają tyle zaparcia, co ja i my mieliśmy od początku, żeby właśnie znaleźć ludzi, którzy chcą z nami stworzyć taki unikalny model, taki... Czyli smart komunikacja, na tej zasadzie, że mądre jest to, żebyśmy się ze sobą komunikowali, żebyśmy wymieniali się swoimi doświadczeniami po to, żeby osiągnąć wspólny cel. Tak, no i myślę, że wiecie, no spółdzielnia, czyli suma tych wszystkich umiejętności tych ludzi odpowiednio wykorzystana i włożona, to w świecie dzisiejszego, że tak powiem, korporacyjnego, kapitalistycznego podejścia to są grube miliony. Często tak jest, że ten lokalny lider, który gromadzi wokół siebie jakąś tam grupę osób, którzy chcą coś robić, a takich osób jest mnóstwo wbrew pozorom. Później często to przekłada na ten kapitał, to nie jest polityczny, nawet bym nie nazwał, bo to w tych gminach małych to często działają jakieś stowarzyszenia, które startują niezwiązane z żadną partią. Często to jest przybysz z miasta, ten lider. To nie jest osoba rdzenna, tylko osoba, która przychodzi z miasta na wieś, ma jakąś wizję tego, jak powinno wyglądać. Taki lider też musi być w ścisłej relacji z władzami lokalnymi. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli jest inicjator pomysłu i nawet zbierze się grupa ludzi i będą chcieli to zrobić, to nawet żeby zagospodarować staw, który jest zarośnięty i stworzyć tam miejsce rekreacyjne z jakimś pomostem, z solarnymi lampami, z zagospodarowanym terenem do spotkań, musi uzyskać zgodę władz lokalnych, samorządowych o to, żeby ten teren mógł być na przykład przekształcony w miejsce rekreacyjne. Szanowni Państwo, może zacznę na bobo. Kiedy pierwszy raz Pan Piotr się u mnie zjawił 1,5 roku temu, próbował mi wyłożyć wszystko jak krowie na rowie, ale okazało się, chyba zorientował się szybko, że nadajemy na podobnych falach. Oczywiście wysłuchałem wszystkich tych jego planów, zaakceptowałem i zaczęliśmy pewne rzeczy robić razem. Znaczy, ja już kiedyś mówiłem, że ja nie będę zbyt mocno ostoi pomagał, ale nie będę przeszkadzał, a to jest najważniejsze, żeby oni mieli wolną rękę. I dzisiejsze spotkanie pokazało, jakie jest duże zainteresowanie społeczne tym, co się robi trochę inaczej, trochę zdrowiej, trochę bardziej ekologicznie i zgodnie z naturą. Także tutaj jest miejsce na to, żeby tą produkcję i tą ideę rozprzestrzeniać, ale nie tylko na Warmii i Mazury, mam nadzieję, że na całą Polskę. I taką ideą jest Ostoja Natury i to jest ten przykład, że coś można robić trochę inaczej, ale z korzyścią dla wszystkich. Biotech to swego rodzaju festiwal wiedzy na temat uprawy oraz produkcji żywności wysokiej jakości, zorganizowany przez Ostoję Natury. W programie wydarzenia znalazły się unikalne wykłady specjalistów z branży agro. Biotech odbył się w Olsztynku w towarzystwie Biohub Bazaru, na którym co niedzielę można kupić najwyższej jakości asortyment bezpośrednio od producentów. Jeszcze powiedz, czym jest Biohub? No Biohub jest Centrum Żywności Wysokiej Jakości. Centrum Żywności Wysokiej Jakości, tak to nazwałem. Tak. Współczesny model rolnictwa zakłada, że zbierając plony z pola, jadę do skupu i sprzedaję od razu, bo nie mam gdzie ich przetworzyć, nie mam gdzie ich zeskładować. I nie jestem w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowania klienta, bo dzisiaj w sierpniu czy we wrześniu te plony są bardzo tanie, bo wszyscy je zbierają i jest ich pełno. Ale już we wrześniu, w październiku, w listopadzie ta sama marchewka może kosztować 2 razy tyle.
Dlaczego? Dlatego, że ktoś ma możliwość jej przetworzenia albo przechowania. Czyli BioHub to będzie taki inteligentny skup. Tak, to jest taki inteligentny skup naszych czasów, gdzie w sposób znowuż transparentny podzielimy się z naszymi partnerami przychodem, który będziemy generować. Tak jak dzieje się to w branżach technologicznych, gdzie większość dobrych modeli zakłada revenue share 50-50, czyli podział zysku, przychodu 50/50. I taki model zaproponowaliśmy naszym rolnikom, którzy dołączają się do nas, do naszego modelu, tego naszego nowoczesnego skupu, tak? Czy skupu 3.0 byśmy to nazwali. BioHub i BioHub Bazar to nasze na razie dwie platformy sprzedażowe. BioHub Bazar to tradycyjny targ ze starannie dobranymi producentami wyłącznie zdrowej żywności. Sam byłem świadkiem, jak na BioBazarze, właśnie na tym pierwszym miejscu tutaj, tym najkrótszym łańcuchu dostaw, który stworzyliśmy, czyli, bo też mi się bardzo podoba to, że ja prawdę muszę przyznać, że ja na początku trochę jakby nie wierzyłem w Twój pomysł. Ja trochę nie wierzyłem w Twój pomysł, bo Twój pomysł, że dobra, robimy biobazarek w Olsztynku, w małej miejscowości obok, nie wiem, biobazarek z ekologiczną żywnością, która jest droga. Miałem jakby to właśnie ograniczenie, które mam wrażenie często towarzyszy nie tylko ludziom na wsi, ale również ludziom w miastach. Przykładem jestem ja. Ograniczenie, które nie pozwala nam myśleć smart, właśnie to jest przykład takiego ograniczenia. Ja mówię, nie, no kto będzie kupował takie drogie jedzenie wysokiej jakości w takiej małej miejscowości? Na pewno to się nie uda. I co się okazało? Jesteśmy po kilku miesiącach. Co niedzielę jest kilka tysięcy ludzi, którzy Kilkaset kupują, do 1000 ludzi, którzy kupują, czasem mówię, że 2000 nawet. No ale tak mamy eventy. Jak są eventy, okej. Pojawiają się ludzie, którzy kupują to lokalnie i jakby chcą wydać trochę więcej, rozumieją, dlaczego wydają te pieniądze więcej, dlaczego jest droższy ten produkt i chcą zdrowo jeść po prostu. No i wracają. Jak się ma inteligentna wieś, czy tam smart village z ekologią? Czy to ma jakąś korelację ze sobą, czy to coś ma wspólnego? Precyzyjne stosowanie nawozów, środków ochrony roślin. Biologizacja, czyli zmniejszy tą presję na środowisko, czyli jest szansa na to, że będziemy mniej zatruwać i wodę, i ziemię, i powietrze. Trzeba też pamiętać, że Smart Village bardzo mocno wpisuje się właśnie w nowy Zielony Ład. Strategię dla wspólnej polityki rolnej od pola do stołu, gdzie mówi się właśnie o tym, że będzie więcej tych działań proekologicznych i między innymi zakłada się znaczne zmniejszenie zużycia tych bardzo szkodliwych środków ochrony roślin 50% w najbliższych latach i generalnie zmniejszenie zużycia też w niedługiej perspektywie. Więc te elementy są i Zielony Ład bardzo mocno zazębia się ze Smart Village. Rolnictwo konwencjonalne produkuje tak tanią żywność, ponieważ nie jest obciążone kosztami środowiskowymi. No właśnie. Gdyby do tego dołożyć koszt środowiskowy, to okazałoby się, że to, co jest takie tanie, to jest dużo, dużo droższe. Więc tak naprawdę również należy zmierzać do tego, żeby nauczyć się lepiej wyceniać koszt środowiskowy i tych, którzy środowisko zużywają, żeby obciążać. We wspomnianym przeze mnie Nowym Zielonym Ładzie jest bardzo ambitny cel, że w Unii Europejskiej do 2050, czy nawet wcześniej, chyba 30, 25% gruntów rolnych ma być pod uprawami ekologicznymi. Dlaczego nie powstają inne takie projekty? Wiesz, do czego zmierzam? Dlaczego nie powstają inne takie wsie? Dlaczego to, co u nas wdrożone, wydaje się być oczywiste, rozumiesz, dlaczego Ostoja na przykład, która się wydaje oczywistym produktem, dlaczego została zapomniana? To oni mają pewne wzorce i modele, które stosują od dziesiątek, czasem dłużej, czasem krócej. Są to modele, do których są przyzwyczajeni. Ciężko jest im zdystansować się do tego. Nie mają nowego pomysłu, nie mają tej wizji. Często też robią
całą masę elementów dobrze, a w tych ważnych, jak na przykład komunikacja czy dystrybucja, zupełnie im się nie udaje i to powoduje, że cały ich model pada. A model rolnictwa jest modelem bardzo wrażliwym, tak? To jest tak, że tutaj jeden błąd na którymkolwiek z etapów wyklucza cały Twój produkt, na przykład rok Twojej pracy. Czy to nie jest tak, że Polska Akademia Nauk powinna stworzyć jakiś, nie wiem, wzór działań, think tank, dokładnie, który, a potem stworzyć jakieś właśnie budżetowanie tego? No ja nie wiem, jestem może naiwny. Ja Cię tu zaskoczę, bo Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz z tygodnikiem, poradnikiem rolniczym, czy szerzej z Polskim Wydawnictwem Rolniczym stworzyła taką grupę, która ma na celu promowanie idei Smart Village czy Smart Wieś, która się nazywa Polskie Centrum Smart Village, czy też po prostu Smart Wieś. Będziemy tą ideę rozwijać. Tak naprawdę tam oprócz identyfikacji takich ciekawych przypadków również chodziło nam o to, żeby zainteresować administrację centralną tym problemem, pokazać jego wagę. No i można powiedzieć, że ten cel został również w dużej mierze osiągnięty. I mamy nadzieję, że nowy program rozwoju obszarów wiejskich, który w następnym okresie programowania będzie się nazywał Krajowy Plan Strategiczny, uwzględni wsparcie dla Smart Wsi. I wszystko wskazuje na to, że jest taka szansa, że tak będzie, czyli jakieś dofinansowanie będzie. Program pomoże wsiom przygotować swoje strategie, a finansowanie z tych strategii może być już z bardzo różnych źródeł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego z Funduszu Spójności. I z innych źródeł, czyli źródła finansowania jakieś będą. Kluczowa rola będzie należała w moim przekonaniu również do lokalnych grup działania. Mamy w Polsce ponad 300 lokalnych grup działania. Tak zwanych LGD-ów. Tak, i one pokrywają prawie cały kraj i widać, że zaczynają się tym programem interesować. Słuchajcie, no nie chciałem was na koniec zapytać, co sądzicie o Ostoi Natury. Ja upatruję w Ostoi Natury olbrzymią szansę, właśnie w tym kontekście smart wielowymiarowym, ale przede wszystkim patrząc na to, co już jest w Ostoi Natury wdrożone, że Ostoja Natury będzie zdecydowanym liderem wdrażania innowacji do produkcji ekologicznej żywności, które, no właśnie, jak żeśmy przed chwilą rozmawiali, bardzo jest to potrzebne, także chciałbym, żeby Ostoja Natury prężnie się rozwijała i promieniowała również na otoczenie. Wy jesteście też takim przykładem przesadzenia osób właśnie z miasta na tereny wiejskie, ale nie tylko po to, żeby one tam traktowały tą wieś jako sypialnię i ewentualnie robiły zakupy w okolicznym sklepie, ale też pobudzały aktywność gospodarczą, pobudzały rozwój tej wsi. Pamiętam, że jak otwierałem oczy na początku, wracając jeszcze do początku, jak otwierałem coraz szerzej oczy, że właśnie jest to tak przemyślane wszystko, to też na końcu zapamiętałem sobie coś, co powiedziałeś, takie zdanie, że jak dzieci Cię kiedyś zapytają w przyszłości, tato, dlaczego świat jest taki, jaki jest teraz, jeśli on będzie zły, to wtedy Ty będziesz mógł odpowiedzieć, no kurczę, ale przynajmniej starałem się. Tak, starałem ja spróbowałem. Ja spróbowałem, tak? I to jest fenomenalne, że rzeczywiście to jest próba zmiany świata na lepsze przy wykorzystaniu tego inteligentnego myślenia, bystrego myślenia, znaczy sprytnego myślenia, sprytu i wiedzy.